Witam w kolejnej części na poletku eksperymentalnym z nasadzeniami dyniowatych, miks przeróżnych roślin warzywnych. Siewki były to pobrane z miejsca, gdzie nasionka przetrwały zimę i wykiełkowały. I takich młodziutkich sadzonek całą masę posadziłam tu u siebie w 3 rzędach. Swego czasu glebogryzarka wjeżdżała między rzędami i robiła to, co trzeba. Ale gdy już zaczęły pędy rozrastać się, no to wtedy nie można było już tutaj robić. Ślady zwierzyny dzikiej są widoczne. Na pewno dziki, na pewno sarny, zające tu się pojawiają. Te ślady nie wiem, do kogo należą. Był podobno, sąsiedzi mówią, łoś swego czasu. Kilka lat temu my również widzieliśmy go w tej właśnie części działki. Ona się ciągnie jeszcze za to drzewo wysokie. I ta dzika zwierzyna, jak widzę po śladach, wędruje po zewnętrznych tu bokach. Czyli tu, wzdłuż takiego przejścia oraz tam. Tam jest już działka sąsiada, gdzie te wysokie narosną roślinki. A zaczniemy widokiem na dynię taką. Nie było mnie tu ponad 3 tygodnie, prawie miesiąc. Wtedy ta dynia była pęknięta, ja jej nie usunęłam. To jest chyba Lunga di Napoli, jeżeli z mojego wysiewu pochodzi, bo mała ilość sadzonek z mojego wysiewu została posadzona. Ona wtedy była pęknięta. Nie usunęłam jej, włożyłam w styropian. Tak, przechyliłam styropian, by woda nie stała w nim z ewentualnych deszczy czy z rosy zbierającej się. I jak widzę, wybarwiła się dynia, bo nie była w takim kolorze, była zielona. Co można zobaczyć na filmiku z 3 września. Tak, wtedy był zbiór pierwszej części warzyw stąd. Czyli mimo takiego pęknięcia nadal dojrzewa. Nie warto jest zatem usuwać, a zwłaszcza jeżeli mamy mało lub 1 sztukę. Takie ozdobne dynie zbieram i jest ich najwięcej. Z długimi ogonkami. Jest za co uchwycić i tak szybko nie będzie wysychał owoc. Jeszcze w ogonku jest przecież życie, woda. Różne odcienie, wzory na skórze. Ale tą Lungę di Napoli ja już zerwę, bo liście żółte robią się a taki duży okaz rośnie na innym stanowisku mini dyniowym, gdzie tylko dynie rosną. I tam Lunga di Napoli jest taka długa. Kiedy ten film prześlę, tego nie wiem. Może w zimę zobaczymy. Kiedy będzie człowiek tęsknił do sezonu kolejnego, będzie planował nasadzenia szarłaty. Jest dużo odmian. Mam kilka rodzajów, lecz nie mam nazw ich. Ale akurat w przypadku szarłatów nie zależy mi na tym, by mieć nazwę podaną ich. Bo nie interesuje mnie aż tak bardzo. Podobają mi się natomiast szarłaty, te, które mają bordowe liście. I góra. Chociaż gdyby góra była niebordowa, też by mi się podobały. Ale bordowe liście, bo się wyróżnia to przy zieleni. Jest kilka dali takich posadzonych.
czerwonych. Ja mówię na to pospolite. Miałam najwięcej takich karp. I kilka posadziłam tu również. Znajdzie się tu również kilka dyni, które były używane przeze mnie do nauki szczepienia arbuzów i melona na podkładkach. Bo te dynie, dwie lub trzy odmiany mam posadzone, mają za zadanie właśnie wzmocnić jakby rozwój arbuza, gdy na nich szczepimy. Na pewno była tu dynia figolistna i mam owoc w tamtej części. Na pewno była shintoza. W tej chwili nie wiem, co trzymam, bo musiałabym do tabliczki dojść, a nie jest to łatwe, gdy przyjdzie czas zbioru, bo jeszcze jej nie zbiorę. Jest zielona, jędrna, błyszcząca, ale nie tylko od wody, od rosy. No, to się okaże w momencie zbioru, jakie są. Była jeszcze odmiana Road Power, Sprinter, ale teraz, jak wspomniałam, nie jestem w stanie nazwać tych cudaków. Dobrze, że wyrosły, tylko pytanie, czy one cechy powielą, czy nie zostały zapylone, chociaż te, które teraz wyrosły, to wyglądają tak, jak być powinny, bo mam je od nasion sprzedawców profesjonalnych. Tu mam nazwę. Tu mamy Road Power Squash. Ze sklepu internetowego w Rumunii nasionka przyjechały. A sklep nazywa się, tak jak w lewym dolnym rogu na tabliczce, Seminte Plante. Chyba coś mówiłam i mi wątek uleciał. Aha, właśnie. Więc to, co mi wyrosło, to na pewno jest takie, jak być powinno. Ale gdy nasiona z tego zbiorę, nie wiem, czy będą po wysianiu takim samym owocem o tych samych parametrach. Czy nie zostały zapylone pyłkiem z innej odmiany. Bo odmiany mogą się krzyżować jak najbardziej. Kolejne ślady. Teraz dynia pomarańczowa. To jest dynia z mojego wysiewu, odmiana Tytan. Jedną sztukę już mam zerwaną. Ta jeszcze niech siedzi na krzaku. Oj, robaki pod spodem i niewybarwiona. Czekajcie, troszkę zielska. O, i ją obrócimy tak ciut. Może jeszcze się wybarwi. Pędy zieloniutki. Tytan. Tu mam dynie zielone, małe. No i właśnie nie wiem, czy to jest Road Power, czy Sprinter, czy też Shintoza. Chyba te większe nie urosną. Swego czasu miałam podkładkę o nazwie Shintoza, dyńkę, i ona była właśnie takich rozmiarów, tylko przebarwiła się na lekko żółty, pomarańczowy. Tak ciut. W tym miejscu widać jest jeszcze, jak tu dziki sobie używały. Dwa takie miejsca mam. No, 3. Raz, 2. Oraz w filmiku poprzednim z dnia dzisiejszego w tamtej części. Właśnie na skraju działki sąsiada. To jak już jestem przy tych dyniach, które służą za podkładki, ta nie, Tytan nie. To pójdę jeszcze, pokażę tą figolistną.
jak wygląda dziś, bo pokazywałam ją właśnie ponad 3 tygodnie temu. Ale jeszcze w tym miejscu jest jedna, która się przybarwia. Zaczyna przybarwiać. Widać kolorek. No popatrzcie, jak woda zbiera się w styropianie. O, i coś tu Mardar narobiła. Teraz trzeba tu ułożyć tak jak trzeba, żeby w mokrym dynia nie leżała. Zaraz, momento. Dobra jest szafa gra. Tu w tych chaszczach, o właśnie za szarłatem ukryta jest figolistna, której również jeszcze nie zbiorę. Z tego co rzuciłam szybciutko okiem, to mam tylko jeden jedyny owoc. Ważne, że jest. No i wjechała ze styropianu. Tak pięknie wygląda. To jest dynia również jadalna. Jak każda zresztą dynia. Chyba że ma któraś opisane, że nie nadaje się do spożycia. Ale zdecydowana większość, ja powiem, że nie kojarzę w tej chwili żadnej takiej, która byłaby niejadalna. Tak jak arbuzy, bo są arbuzy, nieliczne odmiany, które nadają się po przetworzeniu do jedzenia. Mam jedną taką odmianę arbuza, który nazywa się Citrea confire. I to w jakiejś fazie pewne części mogą być trujące. Z pędów zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Ale to teraz mówię o arbuzie o nazwie Citrea confire. Mam 2 owoce jeszcze nie zerwane na ten moment. To mamy figolistna, śliczna. Kiedyś miałam figolistną, lecz ona się wspięła wysoko na świerki sąsiada. Te świerki tam, które widać jest tam, wysoko do połowy. Nie miała ani jednego kwiatka. Pędy kilkanaście, nie kilkadziesiąt powiem, bo na pewno ponad 20 metrów. I ani jednego kwiatka. A co tu jest pięknego obok? Jest taka śliczna, ozdobna dynia. Bardzo wydłużona. Tak różne mają ubarwienie i wzory te. Ja ich nie wysieję, rzecz jasna, wszystkich. Wybiorę to, co najpiękniejsze, a na pewno wybiorę takie, które mają brodawki. Teraz arbuz krymski. Odmiana. Nadmiar sadzonek był. On do jedzenia nie będzie się nadawał. Tu coś mu wygryzło dziurę lub pękło. Też 3 tygodnie temu to widziałam. Lecz zostawiłam arbuza. On doszedł, dojrzał na pewno. Widać to po miąższu, po pestce czarnej, ciemnej, która wychodzi na zewnątrz. No dobrze, ruszajmy dalej. Figolistną zostawimy w spokoju. Niech jeszcze dojrzewają nasiona wewnątrz. Cóż tu robić z tą tykwą? Mam dylemat cały czas. Czy zostawić? Czy zebrać? Cały czas myślę. Ale tu już dylematu nie mam. W przypadku tej mocno wybarwionej dyni. Odmiana nieznana. Pędy suchosieńkie. Większa nie urośnie. Przepiękna. Wiem, że tykwy suszy się na słońcu.
Ja ją zostawię jeszcze. Zielone ma pędy. A dynia z kolei ma ciekawą strukturę skóry. Czy widać jest? Takie pasy, pręgi jakby. Do skrzyneczki. Już tam do skrzynki odniosłam. Ale teraz mam tu dynię z tabliczką. Dynię, która służy za podkładkę. Shintoza. To jest Shintoza. Mam tabliczkę. Więc na podstawie wyglądu tej dyni, Panie Andrzeju, to z nasion od Pana. Mam podpisane, bo miałam z kilku źródeł Shintozę. 24 kwietnia wysiana została. To są jej liście. I tak wygląda owoc. Czyli te dwie, które były blisko siebie, to są Shintozy. To ja tą tabliczkę już, chociaż nie, musi wrócić tu, gdzie się pęd zaczyna. Bo jeżeli się owoc jeszcze jakiś znajdzie, to przecież musi mnie poprowadzić do początku sadzonki. A tam nie byłoby tabliczki i co? Tak chodzę i oglądam wokół tej sadzonki, czy więcej się takich okazów nie trafi. Nie wiem, czy to jest tykwa, czy to jest dynia ozdobna, a raczej jest to dynia. Jeden, jedyny owoc. Ciekawe, ciekawe. Poszperałam już, pozglądałam. Dalię podnosiłam te leżące pędy i nie ma drugiej sztuki, tylko jeden. Szkoda. Tu proszę, jakie maleństwo. Tylko pęd mu już zasycha. O, już pęd jest suchutki. Brązowy. Nie urosło jej się, no. Jeszcze taki bielasek, który już ścinałam w poprzednim filmiku. Sporo jest tych białych. Dużo. Może jakiś patison przydałby się. Rosły tu. Jeden krzak. I jakiegoś jeszcze mam zebranego patisonka. Ale więcej nie widać. Zatem kończę i do kolejnej części.